Witam wszystkich oglądających. W dniu wczorajszym chciałem użyć tego swego zasilacza warsztatowego i po włączeniu pokazało mi się napięcie 50V i po chwili coś tam strzeliło w tym zasilaczu. Tak więc chcę zobaczyć, po prostu pokazać Wam, co się stało. Ja już tutaj osłonę mam zdjętą. Odłączymy zasilanie 230V. No i zobaczymy, co tu się stało w tym zasilaczu. O, już widzę. Nie wiem, czy to widzicie. Tutaj jakiś kondensator wywaliło na maksa. O, może teraz widać. Zobaczymy z drugiej strony. A z drugiej strony nie bardzo. Czyli widać, że tutaj wywaliło kondensator na elektronice. A zaraz zobaczymy ten główny kondensator. O, główny też już puchnie, bo ma główkę już wypukniętą, wypukłą taką. No i w tej chwili, jak sami widzieliście, zasilacz tutaj mam tu ustawiony, miałem potencjometr na maksa, zero napięcia, nie podaje mi nic. Generalnie nie opłaca mi się tego już naprawiać. To taki był tam zasilacz, tam można było tym zasilaczem, to właściwie jest taki bardziej rozbudowany prostownik do akumulatorów. Chociaż też bym bał się go stosować. Nie ma tutaj w sensie takich zabezpieczeń, nie można ustawić sobie prądu precyzyjnie, tak jakbym chciał, napięcia. I skłoniło mnie to do zakupu zasilacza warsztatowego. Jest to Corad 3005 DS. On już ma regulację cyfrową napięcia i prądu, wyłącznik napięcia, bo tu jak przykładowo chcę coś podłączać innego, zawsze musiałem wyłączyć głównym włącznikiem, żeby całkowicie wyłączyć napięcie, a ten ma tam bardzo dużo, fajnie jest to rozpracowane i nie jest wcale taki drogi. Owszem, mógłbym zakupić taki sam, ale ten kosztuje w różnych sklepach gdzieś tam w granicach od 200 nawet do 280 zł wrzeszczą za ten zasilacz. Powiem szczerze, no tam na moje potrzeby to mi wystarczył, ale on już jest przestarzałe wszystko. Ja muszę mieć jakiś w miarę dobry zasilacz. No i jak mówiłem Wam, wpadło na Corad zasilacz taki warsztatowy z cyfrową regulacją ustawień. Można sobie tam ustawić 4 napięcia, wprowadzić do pamięci. I tak, to ten zasilacz trafi na aukcję. Może go ktoś sobie kupi za jakieś niewielkie pieniądze i przeprowadzi remont, wyremontuje, elementy uszkodzone wymieni i będzie się cieszył z tego. Tak więc dzisiaj to już by było wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tego mojego zasilacza laboratoryjnego, powiedzmy. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film.